Witajcie, drodzy widzowie i słuchacze. Czy można zamordować królową i nigdy nie ponieść za to konsekwencji? Dzisiejsza historia to opowieść o kobiecie, która trzęsła polskim dworem, budziła lęk i podziw, a ostatecznie padła ofiarą jednej z najbardziej tajemniczych zbrodni epoki renesansu. Królowa Bona Sforza. Ambitna, przebiegła, budząca skrajne emocje. Oficjalnie zmarła w 1557 roku w Bari. Nieoficjalnie została otruta w wyniku spisku, który miał pozbawić ją życia i zatrzeć wszelkie ślady. Dziś przyjrzymy się tej intrydze. Kto chciał śmierci królowej? Kto skorzystał na jej zgonie? I czy naprawdę nie było już wtedy sposobu na to, by wymierzyć sprawiedliwość? Bona Sforza przybyła do Polski w 1518 roku jako młoda żona Zygmunta I Starego. Piękna, wykształcona, ambitna. Wiedziała, że na obcym dworze przetrwają tylko najsilniejsi. I od razu zaczęła działać. Nie chciała być tylko królową, która rodzi dzieci i siedzi w cieniu męża. Chciała rządzić. I to jej się udało. Podczas gdy jej mąż był już w podeszłym wieku, to Bona faktycznie zarządzała państwem. Wprowadzała liczne reformy, wzmacniała skarb królewski, walczyła z magnatami, którzy bogacili się kosztem króla. 2 lata po ślubie i przybyciu do Polski urodziła syna. Bona, pragnąc zapewnić ciągłość dynastii Jagiellonów na tronie polskim, postanowiła wymusić na szlachcie i magnatach koronację młodocianego Zygmunta Augusta. Tę elekcję vivente rege za życia panującego monarchy skutecznie doprowadziła do końca. Włoszka zyskała potężnych wrogów, bo nie wahała się odbierać ziem możnowładcom, którzy wcześniej uważali ją za swoją własność. Czy to był początek jej końca? Polska magnateria nigdy nie zaakceptowała jej rządów. Nazywali ją macochą narodu. Obwiniali za wszelkie nieszczęścia. Dodatkowo wpadła w konflikt z własnym jedynym synem. Zygmunt II August poślubił Elżbietę Habsburżankę, która jednak przez całe życie zmagała się z atakami padaczki i innymi problemami zdrowotnymi. Zmarła w 1545 roku, mając zaledwie 19 lat. Królowa Bona nigdy nie darzyła jej sympatią, nie ufała Habsburgom, a ich wpływ w Polsce budził w niej niechęć. Nic więc dziwnego, że po śmierci Elżbiety pojawiły się plotki, jakoby teściowa miała w tym swój udział. Szczególnie gorliwie rozsiewali je agenci Albrechta Hohenzollerna, lennika Polski rządzącego Prusami książęcymi, który od dawna prowadził własną, nie zawsze lojalną wobec korony politykę. Gdy Zygmunt August poślubił Barbarę Radziwiłłównę, jego matka oraz znaczna część szlachty sprzeciwiła się temu małżeństwu. Radziwiłłówna nie była księżniczką, tylko córką magnata Jerzego Radziwiłła. Można powiedzieć, że Zygmunt August popełnił mezalians, żeniąc się ze szlachcianką. Czy Bona sięgnęła po jedynie skuteczne rozwiązanie – truciznę? Bona, wychowana we Włoszech, znała tamtejsze dworskie intrygi, gdzie trucicielstwo od starożytności było narzędziem polityki. Wystarczy wspomnieć Lukustę, słynną trucicielkę działającą na zlecenie cesarskiej rodziny Nerona. Gdy więc Barbara zmarła w straszliwych męczarniach, natychmiast pojawiły się oskarżenia, że to właśnie Bona mogła otruć swoją synową. Dziś możemy mieć wątpliwości, czy Radziwiłłówna została otruta. Współcześni badacze sugerują, że przyczyną jej śmierci mógł być nowotwór narządów rodnych. W XVI wieku Zygmunt August mógł podzielać podejrzenia o otrucie. Gdy tylko objął samodzielnie rządy, skutecznie odsunął matkę od władzy. Przypadek? A może sprawiedliwość wymierzona w zaciszu królewskich komnat? W 1556 roku Bona wyjechała do swojego włoskiego księstwa w Bari. Była tam bogata, ale samotna. W
Wkrótce zaczęła walczyć o zwrot gigantycznego długu, który pożyczyła Habsburgom, aż 430 000 dukatów. I tu wchodzimy w prawdziwą mroczną intrygę. Bona nie wiedziała, że już wtedy na jej życie czyhał ktoś bardzo bliski. Jej własny doradca, Giovanni Lorenzo Pappacoda. W Polsce mówiono na niego Jan Wawrzyniec Pappacoda. Przyjechał z Italii do Polski koło 1548 roku po śmierci Zygmunta Starego. Był osobistym sekretarzem Bony, ale jednocześnie miał kontakty z dworem Filipa II, króla Hiszpanii. Filip II, władca potężnej dynastii Habsburgów, nie zamierzał oddawać Bonie ani grosza. Rozwiązanie: pozbyć się wierzyciela. Pappacoda miał jedno zadanie: sprawić, by Bona nigdy więcej nie upomniała się o swoje pieniądze. Jak już się na pewno domyślacie, zaufany królowej okazał się szpiegiem Filipa II. Pappacoda podawał Bonie truciznę stopniowo. Nie chciał, by umarła zbyt szybko. To wzbudzałoby podejrzenia. Objawy przyszły nagle. Silne bóle brzucha, osłabienie, wymioty. Bona poczuła, że coś jest nie tak, ale było już za późno. 7 listopada 1557 roku królowa Bona Sforza zmarła w samotności, daleko od kraju, którym kiedyś rządziła żelazną ręką. Spiskowiec dokonał także podmiany testamentu. Według nowego dokumentu cały majątek królowej Bony miał przypaść Habsburgom. Pappacoda, pewien, że wypełnił swoje zadanie, natychmiast zbiegł. Przed ucieczką napisał list do jednego z ministrów Filipa II. Jego treść nie pozostawiła wątpliwości co do prawdziwego zleceniodawcy śmierci królowej. Przez śmierć królowej polskiej wywiązałem się z obietnicy uczynionej dworowi króla jegomości katolickiego. Tak pisał Pappacoda. Król Filip nie zapomniał mu tej przysługi. Morderca otrzymał wysoką roczną pensję, mianowano go margrabią Capurosio oraz Castellani Bari. Po kilku latach zaczęły krążyć plotki o jego roli w morderstwie królowej. Niestety nie doszło do żadnej kary. Po otruciu królowej został wytoczony proces sądowy przeciwko Pappacodzie. Został on jednak przerwany z inicjatywy króla Hiszpanii Filipa II Habsburga. Giovanni Lorenzo Pappacoda zmarł z przyczyn naturalnych w 1576 roku. Bona do tego czasu wciąż nie doczekała się pogrzebu. Zygmunt August, pochłonięty walką o spadek po matce i myśląc wyłącznie o majątku, całkowicie zaniedbał tę kwestię. Przez długie lata ciało królowej pozostawało wystawione niczym jarmarczna atrakcja w zakrystii kościoła świętego Mikołaja w Bari. Pochówku dokonała dopiero jej córka Anna Jagiellonka w latach 90. XVI wieku. Czy Bona Sforza była tylko ofiarą, a może sama zapracowała na swoją śmierć? Miała zbyt wielu wrogów. Była zbyt potężna, zbyt niezależna, zbyt pewna siebie. Nie pasowała do świata, w którym kobieta powinna być tylko żoną i matką. Z jej śmierci skorzystali wszyscy. Habsburgowie, którzy uniknęli oddania długu, magnaci, którzy pozbyli się groźnej przeciwniczki, jej własny syn Zygmunt August, który nigdy nie wystąpił przeciwko sprawcom zbrodni. Czy gdyby żyła, los Polski potoczyłby się inaczej? Czy była ostatnią wielką królową Rzeczypospolitej? Królowa Bona zmarła otruta, to nie legenda, to fakt. Ale do dziś pozostaje pytanie, kto naprawdę pociągnął za sznurki. Czy Pappacoda działał na własną rękę? Historia zna wiele przypadków władców, którzy zginęli przez truciznę. A jeśli kiedykolwiek traficie do Bari, możecie odwiedzić jej grób. Może i leży tam jej ciało, ale duch królowej Bony wciąż unosi się nad polską historią. Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.